Dzisiaj recenzuję dla Was elektroniczną Smart Nianię. Smart Nianię, bo ma naprawdę tyle funkcji, co nowoczesne kamery, przeważnie do monitoringu. Ten sprzęt w głównej mierze testowała Karolina, więc ona ma w tym duże doświadczenie, bo sporo takich kamer jej się przewinęło w trakcie domu, więc będę mógł opowiedzieć o jej doświadczeniach. No a ja Wam powiem o trochę takich rzeczach technicznych i czy taka kamera się opłaca, czy nie. Wacos Baby Monitor. Wacos Baby Monitor tak naprawdę jest zestawem dwóch sprzętów. Kamery oraz panelu, który jest wyświetlaczem. Zacznijmy od kamery. Kamera, którą tutaj widzicie, jest kamerą przewodową. W zestawie dostajemy kabelek 3 metry, więc całkiem długi, która tutaj akurat nie ma uszu, bo gdzieś mi tutaj wypadły, ale ogółem może mieć taki dosyć przyjazny widok dla dziecka. Jest kamerą, która jest w pełni obrotowa. O tym jeszcze będę za chwilkę opowiadał. I ma 3 ogony, tak to nazywam. Kabel zasilania, antenę, dzięki której mamy, uwaga, 300 metrów zasięgu, więc nawet duży dom da radę, oraz temperaturę. Ale o wszystkich ich funkcjach za chwilę opowiem. Drugim elementem jest ten oto wyświetlacz, dzięki któremu możemy mieć rzeczywisty, aktualny pogląd tego wszystkiego, co widzi kamera, czyli naszego dziecka. Przejdźmy teraz do wyglądu wyświetlacza. Tak jak widzicie, jest on prostokątny, ma specjalną podstawkę, więc może stać, albo możemy mieć go w ręku, oraz wysuwaną antenkę, żeby był właśnie zasięg, ten, o którym Wam powiedziałem, czyli 300 metrów. Naprawdę dużo, ale co jest ważne, jest to komunikacja lokalna, szyfrowana, czyli nic nie leci do żadnej chmury, nie musicie się obawiać, że zdjęcia czy filmy Waszych dzieci nagle wyciekną gdzieś na świecie. Cała komunikacja jest pomiędzy tymi dwoma urządzeniami, jest szyfrowana, czyli nie da się jej łatwo złamać, aczkolwiek nie wiem do końca, jakie to jest szyfrowanie, więc tutaj Wam nie powiem, ale niemniej jednak na pewno wydaje mi się, że to jest plus. Sama kamera jest zasilana kablem USB-C, również ten panelik jest zasilany kablem USB-C, więc jest już nowocześnie. Poza tym ma on wbudowaną baterię, która wystarcza na około 8 godzin. Więc możecie albo mieć go podłączonego na stałe, albo właśnie nosić go ze sobą, jeżeli będziecie chodzić po mieszkaniu. Od dołu mamy wejście na kartę microSD. Maksymalna wielkość karty to jest 256 GB. No i ten główny panel, który ma wielkość 5 cali oraz fizyczne przyciski do sterowania kamerą, które za chwilę odpalę. Minusem tego rozwiązania jest to, że ten panel jest plastikowy i bardzo łatwo się rysuje. Zresztą możecie zobaczyć już naprawdę dużo rys, a nie przeżył on jakichś wielkich upadków. No niestety to wydaje mi się, że jest element do poprawy. W tym miejscu uruchamiamy nasz panel i będziemy widzieć to, co widzi sama kamera. Tutaj mamy joystick do jej sterowaniem oraz opcje do uruchomienia komunikacji dwukierunkowej. Do wszystkich funkcji kamery za chwilkę dojdę. Do przejścia do widoku kamery, do zmiany jasności ekranu bądź głośności oraz do wejścia do menu. Teraz czas spojrzeć na panel. Więc tak, zacznijmy od tego, że mamy zasięg. Zasięg jest bardzo dobry, bo wiadomo, sprzęty są obok siebie. Następnie mamy kamerę z numerkiem 1, czyli to jest informacja o tym, że mamy podgląd z kamery numer 1. Maksymalnie możemy sterować 4 kamery. Później mamy tutaj dźwięk, czyli im głośniej mówię, tym bardziej się to porusza. No bo tu jest głośność w danym pomieszczeniu. Kolejno mamy alerty, czyli alerty albo głośności, albo ruchu. No to w zależności w trakcie filmu możecie widzieć, że pojawiają się alerty właśnie związane z tym, że kamera coś wykryła. O, nawet akurat wykryła motion alarm. Temperatura 22 stopnie w pomieszczeniu, w którym się znajdujemy. Godzina, no i naładowanie baterii, tak jak wspominałem, 8 godzin jest w stanie on wytrzymać. Teraz przejdziemy do menu. Więc tak, zacznijmy od tego, że w pierwszej kolejności mamy różnego rodzaju melodiki, które są kołysankami dla dziecka. Możemy je puszczać z poziomu kamery, więc nie potrzebujemy kolejnego urządzenia do kołysanek, tylko wystarczy nam ta nasza elektroniczna niania. Dalej mamy voice detection, czyli to, jak bardzo ona ma być czuła na wszelkiego rodzaju dźwięki. Czy ma to być taka środkowa czujność, niska czy wysoka. To sobie musicie dostosować tak, jak Wam to będzie pasowało, tak jak na przykład jest z czujnikami dymu, gdzie też musimy ustalić, jak bardzo ma być on czuły. Dalej mamy temperaturę.
czyli na jakich wysokościach, na jakich wartościach ma się włączyć alarm, poniżej jakiej spadnie i powyżej jakiej podskoczy. Tutaj jest akurat pomiędzy 20 a 40. Dalej mamy feeding timer, czyli taką przypominajkę co 2, 3, 4 albo 5 godzin, że trzeba nakarmić dziecko. To myślę, że też jest całkiem spoko, żeby pamiętać, jeżeli potrzebujecie takiej przypominajki, to znowu nie musicie tego robić w telefonie, tylko możecie zrobić na jednym urządzeniu. Później mamy monitor sleep mode, czyli kiedy on ma się wyłączyć po 30 sekundach, minucie albo 3 minutach. Następnie mamy ustawienia dotyczące nagrywania i tam mamy m.in. opcję sformatowania karty, informacje o karcie, czy opcję nadgrywania filmów oraz już takie stricte ustawienia systemowe jak data, czas, alerty, język i tak dalej. No niestety, ale polskiego języka brak. Mamy języki dostępne angielski, niemiecki, francuski, włoski, hiszpański i chyba chiński. Czy warto mieć taką elektroniczną nianię? Ja wiem, że jak będę miał dziecko, to na pewno będę taką miał. Ona ma wszystkie podstawowe funkcje, jakie byśmy od niej oczekiwali. Zawsze wtedy, gdy powinna zareagować, reaguje. Różne dźwięki, poruszanie się daje nam znać, czyli czujemy się zdecydowanie pewnie, kiedy nie ma nas obok naszego dziecka. Nawet gdy będziemy spać i pojawi się jakiś alarm, no to wtedy sam panel będzie dość głośno nas wywoływał i po prostu nas zbudzi, więc to jest bardzo fajna rzecz. Cena takiego zestawu no to jest 500 zł. Wydaje mi się, że rozsądnie w tym sprzęcie. Karolina testowała sporo elektronicznych niań. Ta jest chyba najbardziej kompleksowa. Nie ma niczego, co byśmy powiedzieli, że jej brakuje z tych funkcji, które my znamy. Ta jakość HD jest taka so-so, ale to nie jest do nagrywania naszego dziecka czy jakichś filmików w przyszłości. To jest do aktualnej sytuacji, do kontroli nad tym, co tam się dzieje. Na pewno zaletą jest to, że jest ta komunikacja szyfrowana, lokalna, żadnej chmury. No bo mówię, już było kilka różnych sytuacji w świecie, gdy no, po prostu wyciekały różnego rodzaju filmy do chmury i niekoniecznie tego chcieliśmy, a zdecydowanie i były nawet z Googlem i chyba, jak dobrze pamiętam, z kamerkami od Xiaomi, jakieś filmy z dziećmi. Nie chcielibyśmy tego, więc tutaj Wacos zrobił naprawdę bezpieczne rozwiązanie. Ja myślę, że możemy je Wam polecić. Chyba najlepsza elektroniczna niania, z jaką mieliśmy dotychczas do czynienia. Link do kupna znajdziecie w filmie. I tyle wydaje mi się z tej recenzji. Naprawdę fajny sprzęt. Jeżeli macie małe dziecko, to warto się w niego zaopatrzyć.